Powiem bardzo szczerze, nie lubię dźwięku spalinowych kosiarek. Nie lubię koszenia trawy, ale tutaj w rezerwacie Hubale ten dźwięk brzmi jak najsłodsza muzyka, bo zwierzątko, które tutaj żyje, suseł perełkowany, jest zwierzęciem stepowym i potrzebuje bardzo niskiej, zgryzionej albo skoszonej trawy. Tutaj w rezerwacie Hubale bardzo, ale to bardzo o tego gryzonia się dba i właśnie specjalnie dla niego trawa jest wykaszana. Kiedy byłem tu tydzień temu i obserwowałem susły w wysokiej trawie, muszę przyznać, że się trochę o nie niepokoiłem. Ale okazało się, że susły, te piękne i bardzo rzadkie zwierzęta są pod opieką. Widzę, że jest mój stary znajomy suseł, który teraz sobie biega po Kurhanie i jego okolicy. I ja go tutaj filmowałem. Przecudowny. Suseł celebryta. I na niego się na chwilę zaczaimy. Też widać jeszcze jedną rzecz, bardzo wyraźnie. Tam, gdzie jest koszona trawa, od razu są bociany. Bociany chodzą po prostu za traktorem. Nie wiem, czy dopadną jakiegoś susła, ale gdyby dopadły, to myślę, że takiego małego susełka łykają na raz. To jest zwierzątko, które waży około 200 gramów. Dla bociana idealne, bo przecież bardzo podłużne, więc mieści się idealnie i w dziobie, i w przełyku. Susły są nie tylko piękne, nie tylko mają cudowne migdałowe oczka, jak każda wiewiórka, bo susły to wiewiórki. Nie tylko mają śliczne perełki na grzbiecie, takie ciapki i od tego jest nazwa suseł perełkowany, ale również mają niezwykle ciekawą biologię, bo przesypiają większość życia. Susły zasypiają w bardzo głęboki sen zimowy już we wrześniu, a budzą się w kwietniu lub w maju. Do tego nocą śpią w norkach. Do tego, kiedy jest zła pogoda, wieje, pada, śpią w norkach, więc większość życia spędzają we śnie. W tej chwili w kolonii Hubale nie ma za dużo susłów. Ta kolonia przeszła albo przechodzi jakieś załamanie liczebności. To z jednej strony może być naturalne zjawisko, bo wszystkie gryzonie, ich liczebność rośnie, 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 a później się bardzo szybko załamuje. I tak też jest z susłami, ale może to też wynikać z tego, że susły się mają coraz gorzej. Coraz gorzej chociażby z tego powodu, że ocieplający się klimat powoduje to, że mamy ciepłe, deszczowe zimy i one wtedy wybudzają się ze snu zimowego i niestety tracą energię. To się odbija na rozmnażaniu, na ich przeżywalności. Tutaj na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie żyje jeszcze jedno rzadkie zwierzę, jeszcze jeden rzadki gryzoń, którym mało kto się przejmuje. Ba, mało tego, mało kto o nim wie.
Uwielbiam wakacyjną atmosferę małych miasteczek na wschodzie i południu Polski, a Szczebrzeszyn po prostu kocham. Kocham to małe miasteczko, bo przyjeżdżam tutaj na wspaniały festiwal Stolicę Języka Polskiego. Uwielbiam za to powiedzenie: chrząszcz brzmi w trzcinie Szczebrzeszynie, na którym obcokrajowcy łamią sobie język. Tutaj mamy pomnik tego chrząszcza, który niestety wygląda jak Filip z pszczółki Mai, czyli pasi konik. Tak naprawdę Szczebrzeszyn powinien być słynny jeszcze z jednej rzeczy, a właściwie zwierzęcia. To chomik europejski. Niestety nie znajdziecie żadnych informacji na temat tego fascynującego zwierzaka. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy. Położenie Roztoczy Zachodnie. W świecie zwierząt na uwagę zasługuje gromada ptaków, w której występuje ponad 100 gatunków. Do ciekawszych należy brodziec krwawodzioby, jastrząb, siniak, krogulec, płomykówka, muchołówka żałobna, dudek, rycyk, kląskawka, derkacz, szmiela, głuszec. O, ciekawe, chyba go już tu nie ma. I orlik krzykliwy. No. I proszę, ani słowa o chomiku. To tak jakby Białowieża zapomniała o żubrze. Spójrzcie na to, to jest idealne miejsce do życia dla chomików. Po pierwsze, bardzo różnorodne uprawy. Mogą tu znaleźć wszystko, i buraki, i zboże, i trawę, i jakieś zioła. Do tego, co jest bardzo ważne dla wszelkich zwierzaków żyjących na polach, są dość duże miedze, czyli miejsca, gdzie można się schować, kiedy na przykład są żniwa, bronowanie, oranie, takie rzeczy, które na przykład niszczą nory. Wtedy na przykład norniki, chomiki mogą schować się w miedzach. I nic dziwnego, że ptaki, które tutaj polują na gryzonie, czaple białe i bociany, czatują właśnie przy miedzach. O, nornik. Ale tu ich jest. Ale patrzcie, spójrzcie, hej. To jest jakby on wybiegł ze starej chomiczej nory, bo taki nasypany piach to jest właśnie stara chomicza nora. No ale idziemy dalej, szukajmy, bo to jest obiecujące miejsce. No to tutaj widzicie, o, proszę bardzo. No to jest norka jakiegoś nornika. No po prostu widać od razu, że to nornika, bo to jest jakieś maleństwo po prostu. Mysz, nornik, no maleństwo. Maleństwo. Chomik, nora chomika to jest po prostu, można by powiedzieć, nora. To jest prawdziwa nora, nie jakaś mysia dziurka. Ale to był nornik. Nie, to nie był chomik, to był nornik. Słowo daję, to był nornik. Ale spory nornik. Jak taką norę widzę, wiem, że tu są chomiki. To już nie ma żadnych wątpliwości. Spójrzcie tylko. Wspaniały kawał nory. Te tereny są bogate również w przeróżne owady. Jak się okazuje, owady
stanowią ważny bardzo element diety chomika. One nie są kompletnie roślinożerne, tylko lubią sobie zjeść troszkę jakiegoś białka zwierzęcego. Podobno nawet jest to kilkanaście procent w diecie. Przepięknie wygląda to królestwo chomika. I to królestwo chomika jest właśnie takie. Bardzo, bardzo różnorodne. Z góry tutaj widać pasy pól. Niesamowite to jest. I bardzo bogate, bo cały czas widać tutaj pełno ptaków. Myszołowów, błotniaków, orlików, bocianów. No i co dla mnie jest ewenementem, czapli białych, które zamiast siedzieć gdzieś nad wodą, tutaj polują na gryzonie. Tam przede mną, w tym krzaku, jest nora, prawdopodobnie nora chomika, albo miejsce, z którego on dość często korzysta. Kiedy szukaliśmy nor, znalazłem to miejsce i posypałem trochę ziaren słonecznika i one zniknęły. To jest najlepszy sposób, żeby sprawdzić, czy chomiki są w okolicy. Małe maskowanie twarzy, bo twarz jest najbardziej przerażającą częścią człowieka. Teraz jestem już mniej przerażający. Zasłaniam jasne części ciała. One też się strasznie świecą. Nie wiem, czy to jest akurat nora główna, bo chomiki kopią bardzo dużo nor. Młode, nawet jak opuszczają matczyną norę, to wykopują sobie oddzielne korytarze. Tych nor może być bardzo dużo, bo one mają nory ucieczkowe gdzieś na polach, mają nory, w których śpią, mają nory główne, mają masę nor. No i do tego dochodzi bardzo wysoka śmiertelność chomików. Więc nora może być świeżo wykopana, a jej właściciel może być już zjedzony. Te nasze chomiki są naprawdę bardzo duże. One przypominają wielkością świnkę morską, chociaż tak naprawdę chyba są troszeczkę większe, bo mogą ważyć kilkaset gramów i to kilkaset bliżej kilograma. Te rekordowe, które były odławiane w Polsce, miały nawet kilogram, więc to jest bardzo duże zwierzę, duży gryzoń. Ale jest bardzo czujny. Jest super czujny. Ciekawe jest też to, że on jest dość aktywny za dnia. Trochę pojadł i uciekł. Dobra, uwaga, teraz.
Coraz bardziej się do mnie przyzwyczaja i napycha sobie te worki. Wyobraźcie sobie, że w takich workach policzkowych duży chomik potrafi przenieść nawet 70 gramów pokarmu. On odchodzi na dość długo, są długie przerwy. To może wynikać z tego, że jest dość płochliwy. Druga rzecz taka, że jednak musi opróżnić te swoje torby policzkowe, to też jest wysiłek. I trzecia, myślę, że właściwa norka jest dość daleko. Widzicie, jaki on jest śliczny? Chomiki są trójkolorowe, są bardzo pięknymi ssakami, najbardziej kolorowymi ssakami, jakie żyją w Polsce. Choć, uwaga, słyszałem o chomikach melanistycznych, czyli takich, które nie są rude, tylko po prostu czarno-białe. Nigdy takiego nie widziałem. Wspaniale. Ja po prostu mogę na nie patrzeć i patrzeć. Są takie śliczne. Dla mnie to jest trochę jakby po raz kolejny zobaczyć śnieżną panterę. Chomik śnieżną panterą Lubelszczyzny i Roztocza. Myślę jednak, że żeby dobrze sfilmować akurat tego chomika, trzeba będzie rozłożyć ukrycie. On jest bardzo, ale to bardzo płochliwy, a ja zaczaję się przy innej norze. O nie! O nie! Jest mi smutno potwornie. Moja nora, ta nora, o której wam mówiłem, przy której chciałem się zaczaić, moja nora wyzwanie. Nic z tego nie będzie. Tylko dlatego, że lis ją rozkopał. Może nawet we dwa polowały. No i niestety, to jest przyroda. Mam tylko nadzieję, że przeżył, ale wygląda to słabo. Świeżo rozkopana z dwóch stron. No, z drugiej strony też trudno się dziwić lisom. Może być przykro, ale dla lisa to jest kawał po prostu cudownego pokarmu, cudownego mięska. No szkoda wielka. Wszędzie rozkopane nory. Wszędzie. No, to nie jest dobra wiadomość dla chomików z tej okolicy, bo tu zaczął działać lis, który się specjalizuje w chomikach. I wygląda na to, że jest dość skuteczny. Prawdopodobnie przy tej norze, którą teraz obserwowałem z ukrycia, tej samej, przy której byłem zamaskowany, pojawiają się dwa chomiki. Jeden wyraźnie młodszy, drugi starszy. Bardzo ciekawe jest to, że trafiliśmy na chomika, który jest aktywny za dnia. One zwykle są aktywne rano albo w nocy. Ale tłumaczę sobie to tak, że po pierwsze ma taką osobowość, to się zdarza, wiem o tym, a po drugie myślę sobie, że chodzi o to, że po prostu padało w nocy i te wszystkie rośliny były wilgotne. Chomiki nie lubią wilgoci, więc on sobie po prostu poczekał, aż wszystko ładnie wyschnie i wtedy ruszył na patrolowanie swojego terenu.
Chomiki oczywiście mają w swojej naturze, jak sama nazwa wskazuje, chomikowanie, magazynowanie. I takie największe zapasy znane chomicze to było 70 kg zebranych różnych dóbr, bulw, zapewne ziemniaków albo czegoś innego. Inny rekord to było 30 kg. I ktoś może pomyśleć, o Boże, to przecież one są w stanie zebrać rolnikom wszystko z pola. Ale tak nie jest, bo przeciętne zapasy to jest około 5 kg. One są po prostu śliczne, odważne i też niestety wymierające. Wyobraźcie sobie, że jak podaje znakomita badaczka profesor Joanna Ziomek, w ciągu ostatnich 40 lat ich zasięg w Polsce zmniejszył się o 70-80%. To jest coś niebywałego. To jest w tej chwili najbardziej ginący ssak w naszym kraju i w Europie. Nawet jeżeli jestem tutaj po to tylko, żeby się chomikami po prostu zachwycać, to zawsze staram się zbierać jakieś o nich dane. Staram się brać GPS-owe namiary, pozycje nor, dostarczam je później naukowcom i wielbicielom chomików. Jeżeli chcecie się dowiedzieć coś więcej o tym, co się dzieje z chomikami w Polsce, bardzo polecam 2 profile. Susły i chomiki Lubelszczyzny i Zamojszczyzny. Oni zbierają właśnie informacje o norach, o występowaniu, o znalezieniu martwych zwierząt oraz bardzo ciekawy, dobry profil Program Ochrony Chomika Europejskiego. Tam dowiecie się w ogóle o sytuacji chomików w Polsce, nie tylko tutaj na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie, bo mamy je jeszcze w okolicach Krakowa i cudowną, walczącą o życie populację w Jaworznie. To miejsce jest po prostu niezwykłe. Takie miejsca nazywa się właśnie nieużytkami. Trochę śmieci, trochę trawy, trochę krzaków, trochę gruzu, parking. I właśnie tutaj trwają chomiki. I to jest dobre słowo, trwają. Bo one tu były pierwsze. One tu były przed tym parkingiem, przed tym szpitalem, przed tymi blokami, przed tymi drogami, przed tą stacją paliw. One tu były, bo tu kiedyś po prostu były pola i łąki. Jest chomik, 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 jest chomik. Tam. To jest po prostu niebywałe. Właśnie za mną je sobie spokojnie chomik europejski. Chomik europejski najbardziej ginący ssak w Europie.
Nie jesteśmy już na Roztoczu, nie jesteśmy w Szczebrzeszynie, tylko jesteśmy niemalże w centrum Lublina, wielkiego, żyjącego miasta. Dla mnie to jest niesamowite przeżycie, że te wspaniałe zwierzęta można oglądać w takim miejscu. Właściwie nie wiem, co mnie bardziej by cieszyło. Zobaczenie rysia w Puszczy Białowieskiej czy chomika w środku Lublina. Bo to jest niesamowite, że takie piękne zwierzę może żyć tuż obok ludzi. Po prostu gdybym był prezydentem tego miasta, zachomiczyłbym reklamami chomikowymi po prostu całe ulice, place, wszystko. Bym był z niego dumny. Po prostu stanąłbym na czubku głowy, żeby je ratować i żeby ludzie mogli je oglądać. To jest to, co najbardziej lubię w tej pracy. W tej chwili leżę między samochodem a śmietnikiem, lekko oparty o krawężnik, na polbruku, obok stacji paliw i myjni samochodowej, która huczy co chwila i czekam na jednego z najrzadszych europejskich ssachów, który wyjdzie stamtąd. Czy to nie jest piękne? I to jest niesamowite, i to jest wspaniałe, bo to daje mi odrobinę nadziei, że jeżeli wobec jakichś zwierząt będziemy się zachowywać przyzwoicie, nie będziemy ich prześladować, to one mogą przetrwać. I tutaj, na tym małym skrawku, otoczonym drogami szybkiego ruchu, trwa malutka, można powiedzieć, populacja chomicza. To jest niezwykłe, że im się udaje przeżyć. Miasto weszło na ich tereny i one teraz właśnie w mieście próbują na takich wyspach przetrwać. To nie jest łatwe. Na takich wyspach brakuje pokarmu. Takie wyspy są odizolowane przez rzeki szybkich dróg, po których płyną strumieniem samochody. Przejście dla chomika takiej drogi wiąże się z ogromnym ryzykiem. I w mieście chomikom może być bardzo trudno przetrwać, dlatego one potrzebują naszej pomocy i naszej uwagi. Kiedy kręciliśmy je na stacji paliw, podchodzili ludzie z Lubelszczyzny, z Chełmszczyzny i się pytali, co panowie robicie? My kręcimy program o chomiku europejskim, bardzo pięknym, zagrożonym zwierzęciu. Oni w ogóle nie wiedzieli, że takie zwierzę tu występuje. Wokół chomika panuje jakaś zmowa milczenia. Mówią o nim tylko aktywiści, przyrodnicy, zapaleni fotografowie, ale społeczeństwo jako ogół nie za bardzo zdaje sobie sprawę, co ma u siebie. Tak nie może być. Często spotykam się z taką opinią i w Lublinie, i w Szczebrzeszynie, czyli w miejscach, gdzie chomik jeszcze jest, że jest go bardzo dużo, że jest
szkodnikiem, że wszędzie go widzę, przychodzi do mojego ogródka i zjada kwiatki albo marchewkę. I to wszystko jest prawda, tylko że to jest bardzo lokalna perspektywa, bo ogólnie rzecz biorąc, chomik ma się bardzo źle. Światowa Unia Ochrony Przyrody uznaje go za krytycznie zagrożonego. Chomikom europejskim zagraża zmiana klimatu, ocieplanie się, ciepłe zimy, które powodują, że one się wybudzają, tracą swoje zapasy i przystępują do rozrodu w gorszej kondycji. Zagrażają zmiany w rolnictwie, ujednolicenie upraw, głęboka orka, która zasypuje ich nory. W miastach to jest deweloperka, zabudowa terenów, na których żyją, oraz cięcie ich środowiska, zresztą nie tylko w miastach, drogami, na których chomiki masowo giną. Chomiki wymierają naprawdę bardzo szybko i wymierają w takiej ciszy, w takim milczeniu. Ale myślę sobie, że ten brak wiedzy o chomiku w społeczeństwie pozwala ten gatunek też bardzo łatwo niszczyć, zabudowywać tereny, na których żyją chomiki, puszczać przez nie drogi. Tak jest łatwiej, bo po prostu nikt o nich nie wie. Trudno chronić coś, o czym społeczeństwo jest niepoinformowane. Jesteśmy w tej chwili na Górkach Czechowskich. To jest jeden z najważniejszych terenów dla ochrony chomika tutaj w Lublinie, więc być może i w Polsce. Niestety ma zostać zabudowany i z tego miejsca chciałbym bardzo zaapelować do samorządowców, żeby chronili takie miejsca, żeby nie pozwalali ich zabudowywać, żeby nie cięli ich drogami, żeby przede wszystkim, bo tego bardzo brakuje, zaczęli wreszcie informować, i to powinien być pierwszy krok, mieszkańców i opinię publiczną, jaki skarb przyrodniczy mają w swoim mieście. To dotyczy nie tylko zresztą Lublina, ale także na przykład Szczebrzeszyna.